Dziś szybka recka nowych słuchawek nausznych od Sonego, czyli Sony Altwear. To zupełnie nowa seria urządzeń skierowana dla osób, które lubią mocne brzmienie, gdzie ten bas jest taki naprawdę siarczysty, ognisty. Czy Sony podołało temu dość unikatowemu zadaniu? Sony przyzwyczaiło nas, że jakość ich urządzeń jest świetna i nie inaczej jest z Altwearami, a ich dokładny model to WH Ult 900N, ale będę mówił ogólnie Altwear. To słuchawki, które wygląd garściami biorą z modeli 900 czy 1000. Budowa może być trochę nudna, standardowa, typowa, ale przy tym na pewno jakościowa. Tworzywo sztuczne jest matowe, dzięki czemu nie zbiera odcisków palców. Dodatkowo wierzchnia warstwa ma taką delikatną fakturkę, teksturkę, która jest bardzo słabo wyczuwalna, dzięki czemu nie łapią one odcisków palców i też lepiej wyglądają na naszej głowie. Pałąk nie jest twardy, dzięki czemu możemy go spokojnie wyginać do kształtu naszej głowy, a dodatkowa regulacja długości każdego z nauszników pozwala idealnie dopasować je do kształtu naszej głowy. I tak samo niemal idealnie dopasowuje się poduszka górna, która ląduje na naszej głowie, bo ona jest miękka, ale z elementami twardości, dzięki czemu dobrze i delikatnie ląduje na naszej głowie, ale nie zapada się na niej, a to jest istotne. No i oczywiście poduszki w nausznikach, no mięciusie, przyjemniusie. No Sony robi to naprawdę fenomenalnie i po chwili zapominamy, że mamy je na naszych uszach, bo są takie delikatne. Oczywiście, gdy ich nie używamy, możemy schować je do dołączonego do zestawu etui, wtedy musimy je delikatnie zgiąć. Teraz czas na przyciskologię. Główny przycisk do włączania i wyłączania słuchawek pozwala nam też włączyć bądź wyłączyć tryb parowania. Obok niego jest przycisk do włączania i wyłączania aktywnej redukcji hałasu, o której później. Przycisk Alt, który pozwala nam wydobyć jeszcze lepszy bas z tych słuchawek, ale o tym też później. No ale gdzie jest jakiś przycisk do zmiany głośności, utworu, play, pauza, jakby gdzie to jest? No oczywiście w panelu dotykowym. Wystarczy wykonać odpowiedni gest i już zmieniamy głośność, czy na przykład kolejny utwór. No i oczywiście nie zabrakło dwóch najważniejszych wejść, czyli jacka 3,5 mm, a także portu USB typu C. Sony przyzwyczaiło nas do tego, że ich słuchawki nie dość, że są dobrze wykonane, to jeszcze brzmią dobrze. I tutaj sytuacja jest taka sama. Ciężko by mi było wyobrazić sobie słuchawki Sony, które brzmią źle. Czy to by była seria 700, 800, tutaj 900 czy 1000. Każda z nich względem swojej ceny brzmi poprawnie. Czy ten dźwięk jest jakiś fenomenalny? No nie, no bo Sony ma jeszcze wyższy model, który wiadomo, że będzie brzmiał lepiej. Dźwięk jest odpowiednio stonowany, jest odpowiednio głęboki i scena jest przyjemna, dość szeroka, ale jednak oczekiwałbym zdecydowanie większej przestrzeni, szczególnie, że 40 mm kopułkowy przetwornik no, może tutaj nam pokazać jeszcze więcej, ale wiadomo, no, tego możemy oczekiwać w modelu 1000X. Całościowo podoba mi się, siedzi mi, ale no tutaj największą rolę gra funkcja Alt, która pozwala nam na wydobycie jeszcze większego, jeszcze lepszego basu i osobiście początkowo byłem do niej nastawiony dość sceptycznie, no bo nie jestem fanem takiego mocnego basu. Wiecie, te słuchawki od pewnego doktora, i to nie jest doktor Edker, nie jestem fanem. Jakby zawsze, gdzie one się gdzieś pojawiały, albo miałem okazję je założyć na uszy, to miałem od razu jakiś taki wstręt, że jest w ogóle tutaj strasznie jest ten equalizer podbity w tych najniższych pasmach i jest wszystko takie mocno dudniące i nie brzmi dobrze. No i tutaj myślałem, że będzie dokładnie tak samo. Oj, jak się pozytywnie zdziwiłem, okazuje się, że Sony to ogarnęło zdecydowanie lepiej, albowiem funkcja Alt, którą włączymy po raz pierwszy, to jest tak zwany Deep Bass, czyli głęboki bas. I wtedy dzieje się jakaś taka algorytmiczna magia, bo wszystkie dźwięki, te z częstotliwości średnich i wysokich pozostają na tym miejscu, w którym były, a te najniższe, te basowe, jakoś tak nagle fajnie otulają ten cały dźwięk. To jest takie uczucie, jakbyśmy mieli nagle jeden subwoofer i po przyciśnięciu przycisku nagle pojawia się ich w pomieszczeniu z 6 albo 8, ale tak dobrze są zgrane z innymi dźwiękami, że nie przeszkadza to absolutnie w odbiorze utworu. I ta funkcja jest absolutnie świetna i uwierzcie mi, włączałem ją chyba najczęściej podczas całych testów. Natomiast druga funkcja Alt to już Attack Bass, czyli dźwięk tego
łupania, mówiąc kolokwialnie, jest bardzo agresywny, bardzo dynamiczny i ja rozumiem, że niektórym może to się podobać. Ja osobiście fanem nie jestem, ale jeżeli wy właśnie takie kawałki lubicie i brakuje wam właśnie takiej dynamiki, szczególnie w tym paśmie, no to tutaj dzieje się absolutny sztos. Sądzę, że wyliczanie rytmu w tym trybie będzie absolutnie bezproblemowe. Tak to podsumuję. No i tutaj oczywiście Sony też nie idzie na ustępstwa, bo nie zrezygnowało z funkcji aktywnej redukcji hałasu. I ona działa tak dobrze jak w Sony 1000XM3, może minimalnie lepiej, więc jest poprawnie, jest dobrze, ale na pewno nie jest topowo. Słuchawki mogą być podłączone naraz do 2 urządzeń i to jest wygodne, gdy montujemy na przykład coś na komputerze, a jak zadzwoni telefon, to one się przełączają. Wtedy odbieramy połączenie na słuchawkach, a potem one automatycznie się przełączą do naszego domyślnego urządzenia. Czas pracy na baterii w takich słuchawkach też jest ogromny. Bez włączonej funkcji aktywnej redukcji hałasu wynosi on okolice 48 godzin, a z włączonym ANC okolice 28-29 godzin. Jestem przekonany, że ładowanie tych słuchawek raz na tydzień spokojnie wam wystarczy. Sony oczywiście w swojej specyfikacji ma też to, że ma właśnie aplikację, że tam jest equalizer do zmiany, że jest coś też takiego jak spatial audio, czyli słuchawki wykrywają, w jakiej pozycji są do naszego urządzenia i gdy obrócimy głowę, to jakby dźwięk zostaje w tym samym miejscu, ale zmienia się on w słuchawkach. Osobiście nie jestem fanem takiej funkcji w żadnych słuchawkach. Wszędzie mam to wyłączone, bo wtedy dla mnie ten dźwięk brzmi trochę tak, jakby był z jakimś wielkim echem w studio, które nie jest wygłuszone. Jakby coś było z tym dźwiękiem po prostu nie tak. Więc osobiście nie jestem fanem, ale informuję, że jak coś to jest. Miało być szybko, a wyszło jak zawsze, ale mam nadzieję, że ten sprzęt i ta recenzja pozwoli wam zapoznać się z tym produktem i ewentualnie na niego zdecydować. Gdybyście chcieli go zakupić, to oczywiście link do naszego partnera kanału, czyli Komputronika, macie rzecz jasna w opisie. Sądzę, że te słuchawki będą idealne dla osób, które chcą mieć mocne brzmienie zawsze przy sobie. Czy to na treningu, w tramwaju, w szkole, w domu, w pracy, de facto gdziekolwiek. Te słuchawki dopasują się do waszych upodobań. Szczególnie, że te funkcje Alt działają dobrze, a tego obawiałem się najbardziej. Tymczasem dajcie znać w komentarzu, jaki rodzaj słuchawek wy najbardziej lubicie. Jestem tego ciekaw, ja osobiście wolę te dokanałowe, ale dlaczego? O tym może w kolejnym materiale. Tymczasem lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie i do zobaczenia. Czołem!